Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedzi na pytania, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj i w jaki sposób politycy wykorzystują ją do swoich celów. Dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w pracy naukowej zajmuje się problematyką polskiej polityki zagranicznej. Skąd się wzięła Rosja w Pana życiu? To ciekawe pytanie. Po raz pierwszy pewnie gdzieś na jakichś lekcjach rosyjskiego nie wiem, w szkole podstawowej. A czy wiązał Pan swoje życie z Rosją, czy to się pojawiło dopiero na studiach? Myślę, że długo jakoś się zagadnienia rosyjskie nie pojawiały, ani też przeświadczenie, że ten język rosyjski się do czegoś przyda. Zresztą o ile sobie przypominam, nie byłem jakimś specjalnym, pilnym uczniem języka rosyjskiego wówczas i ku mojemu zaskoczeniu gdzieś w połowie lat 90. zaczął się ten język rosyjski przydawać. Kiedy ostatni raz był Pan w Rosji? Ostatni raz byłem w Rosji na lotnisku Domodiedowo w maju 2018 roku. I jak Pan wspomina tę wizytę? Interesująco w tym sensie, że to było takie doświadczenie związane z niewpuszczeniem mnie do Rosji, jedyne w swoim rodzaju. A to na jakiej podstawie Pana nie wpuszczono? Z dokumentów, które mi wówczas wręczono, dowiedziałem się, że stanowią zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa i obronności Rosji. Co to znaczy? Bardzo trudno mi powiedzieć. No, generalnie rzecz biorąc, państwa jakoś się ze sobą komunikują. Czy nie uważa Pan, że wydanie w 2017 roku w języku rosyjskim Pana książki o stosunkach sowiecko-niemieckich mogło mieć na to wpływ? Powiedziałbym, że raczej moje komentarze dotyczące bieżącej, aktualnej polityki rosyjskiej, zwłaszcza po agresji Rosji na Ukrainę, pewien być może mój wpływ na debatę publiczną w Polsce i szerzej w Europie, w świecie, bo przecież sprawami rosyjskimi zajmuję się w sumie od 20 lat. Rosja się zmieniła od czasu, kiedy pracowałem nad nią naukowo i prowadziłem badania w rosyjskich archiwach, spotykałem się z rosyjskimi badaczami, naukowcami, dyskutowaliśmy. Czyli co dzisiaj taka książka by nie powstała raczej? Nie miałby Pan dostępu do materiałów, które miał Pan wówczas w latach 90. Był moment, 92, 95 mniej więcej, gdy te archiwa rosyjskie się otwarły bardzo szeroko. Moim zdaniem w dalszym ciągu historiografia z tego momentu korzysta. Przypominam sobie taką rozmowę przeprowadzoną chyba w 1997 roku z zastępcą dyrektora Departamentu Historyczno-Dokumentalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. I on mi wtedy powiedział, że wie pan, nie bardzo wiemy, po co pan tu w ogóle przyjechał. O relacjach sowiecko-niemieckich, o których chce pan pisać, już wszystko napisano. Co więcej, wydaliśmy wszystko, co mogliśmy wydać. Dlaczego by tego nie wydali? Zaczynała się w Rosji już kształtować takie podejście do wydawania źródeł, które odchodziło od podejścia stricte naukowego, ale w tę kalkulację, co warto opublikować, co nie, zaczęło się wkradać myślenie, co Rosji szkodzi lub nie, co Rosji służy lub nie. Dlaczego Rosja próbuje odwojować część interpretacji? Dlatego, że ponownie prowadzi taką samą politykę. Sposób argumentowania agresji na Ukrainę jest w zasadzie podręcznikowym przykładem, jak Związek Sowiecki uzasadniał agresję, okupację, zajęcia terytoriów i Rosja współczesna Putina używa dokładnie tej samej argumentacji, którą używała w latach 39-40 przeciwko Polsce. Jak doszło do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow? Hitler dążył do dominacji niemieckiej Europy w świecie. To był taki plan Hitlera. Państwo proletariackie było oparte na założeniu, że marksizm jest
naukową odpowiedzią na pytanie o przyszłość świata. Tak? Więc nauka podpowiadała bolszewikom, marksizm podpowiadał bolszewikom, że czeka świat niewątpliwie powstanie komunizmu. Tak? Że cały świat, wszystkie ustroje zostaną zharmonizowane w oparciu o założenia Marksa. Po drugie, że rewolucja trwa nieustannie. Tak? Musimy przetrwać moment, w którym ona chwilowo spowolniła. Tak? I to był taki okres tolerowania faktu, że jeszcze nie wszędzie zwyciężyła, ale Związek Sowiecki nieustannie przygotowywał się do tego, aby przenieść pożar rewolucji tam, gdzie ona na nowo się rozpali. Ale z tego, co Pan mówi, to jest znakomity przepis na konflikt między tymi dwoma krajami. Jak gdyby, i to rozumiano znakomicie. I to wszędzie rozumiano znakomicie, że jak gdyby te dwie wizje są ze sobą długofalowo w sprzeczności. W 1938 roku bardzo dobrze odczytywano te sygnały i tą wewnętrzną debatę w Związku Sowieckim na temat polityki zagranicznej. Propozycja Litwinowa budowy z udziałem Związku Sowieckiego systemu zbiorowego bezpieczeństwa, czyli aby Związek Sowiecki odzyskał status mocarstwa europejskiego jako gwarant pokoju. To jest polityka, która doprowadziła do powrotu, czyli do wejścia Związku Sowieckiego do Ligi Narodów. Kiedy ta Rosja ten status utraciła? To była bardzo niewygodna odpowiedź, ponieważ utraciła w wyniku rewolucji. To, że Rosja przestała odgrywać ważną rolę, kluczową rolę dla utrzymywania systemu europejskiego, kształtowania systemu europejskiego, to jest wina bolszewików. Bo nawet rząd Kierlińskiego, czyli już po obaleniu caratu, rząd rewolucyjny w końcu, miał świadomość, jak ważne dla Rosji, dla jej statusu, dla jej przyszłości i możliwości rozwoju jest współpraca z mocarstwami zachodnimi. To bolszewicy odrzucają tą koncepcję. I w związku z tym tracą również część terytorium. Po to, żeby przejąć władzę, musieli popierać separatyzmy narodowościowe. Lenin uważał, że Imperium Rosyjskie popruje się po szwach narodowych. Popruło się, ale Rosja straciła terytoria zachodnie, więc jak gdyby państwa bałtyckie, część Polski, Finlandię. Więc w drugiej połowie lat 30. Stalin zaczyna formułować program, że w wypadku kolejnej wojny europejskiej Rosja powinna dążyć do odzyskania tych strat. Tu się pojawia zespół wspólnych politycznych interesów Hitlera i Stalina. Kto był bardziej zainteresowany tym porozumieniem z Pana perspektywy, Stalin czy Hitler? Stalin miał bardziej klarowną, strategiczną wizję tego, czego chce osiągnąć. Szukanie porozumienia przez Hitlera ze Stalinem w roku 1939 miało wymiar wyłącznie taktyczny. Hitler nie rezygnował ze swojego przekonania o wyższości własnego ustroju i własnej ideologii nad wszystkimi możliwymi konkurentami, ponieważ mocarstwa zachodnie próbowały go powstrzymać. Kontynuowały politykę appeasementu w tym sensie, zmodyfikowaną, ale w dalszym ciągu kontynuowały politykę appeasementu rozumianą jako poszukiwanie rozwiązań politycznych, które powstrzymają Niemcy od użycia wojny jako instrumentu polityki. I zaczęły poszukiwać możliwości wkomponowania Związku Sowieckiego w tą politykę powstrzymywania Niemiec. Hitler stwierdził, no dobra, ale to w takim razie spróbujmy wyciągnąć Związek Sowiecki z tego antyniemieckiego obozu, którym próbują zbudować. Hitler został do tego przekonany przez własnych dyplomatów. Przekonany do czego? Do tego, aby poszukiwać tej możliwości wyrwania Związku Sowieckiego z tego antyniemieckiego bloku, który mocarstwa zachodnie próbowały zmutować. Więc to nie jest tak, że to była wizja Hitlera. Natomiast zgodził się, że z powodów taktycznych warto spróbować. Sam Litwinow w rozmowie z Schulenburgiem, w jednej z rozmów z Schulenburgiem w sierpniu 1938 roku taką możliwość zasugerował. Zasugerował możliwość współpracy z Niemcami już wówczas. W pamięci dyplomatów niemieckich, zwłaszcza Schulenburga, ten impuls został i sięgnęli po niego wiosną
1939 roku, latem 1939 roku. Wiedzieli, że strona sowiecka rozważa możliwość współpracy z Niemcami w celu rozwalenia porządku wersalskiego. Ale skąd się brała ta logika ustępstw u Paryża i Londynu? Akceptacja dla niemieckiej tezy, że Niemcy zostały w traktacie wersalskim potraktowane zbyt surowo. Z tego, co pan mówi, polityka ustępstw brała się z poczucia winy. Założenie było takie, jeżeli wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych przyjmą zobowiązanie prawne, traktat podpiszą, że nie będą uciekać się do wojny, aby zrealizować swoje cele polityczne, wówczas świat będzie bezpieczniejszy. To jest idea układów o nieagresji. To jest idea przyjęcia definicji agresora. Kto jest agresorem? Ta definicja agresora jest niewątpliwie ważna w kontekście znowu Paktu Ligi, ponieważ trzeba zdefiniować, kto jest agresorem, aby można było odwołać się do kolektywnej obrony członków Ligi Narodów. Z tą filozofią mamy do czynienia. Ona jest ważnym motorem appeasementu. W Wielkiej Brytanii jest kolejnym motorem taka świadomość, że kolejnej wojny o porównywalnej skali jak pierwsza Imperium Brytyjskie nie przetrwa. Taką świadomość elity polityczne w Wielkiej Brytanii mają. Więc ogromne straty w ludziach, ogromne straty materiałowe, świadomość, że kolejna wojna to jest koniec świata, w którym żyjemy, prowadzi do poszukiwania rozwiązań politycznych, aby tej wojny uniknąć. Druga wojna światowa wybuchła 1 września. Sowieci wkraczają na terytorium Polski po 16 dniach. Dlaczego? Jednym z elementów tej polityki było uniknięcie sytuacji, w której Związek Sowiecki będzie w sposób oczywisty uznany za sojusznika Niemiec. Rozkazy o rozpoczęciu przygotowań do sowieckiej agresji na Polskę zostały wydane 7 września 1939 roku. 9 września mamy do czynienia z pewnym przyspieszeniem tych przygotowań. No, ale Niemcy się niecierpliwią. Mija 10, 11, wiadomo już 11 września, że Warszawa nie upadła i wtedy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec zostaje przygotowany plan naciśnięcia na Sowietów. Niemcy chcą zaszantażować powstaniem jakiegoś Polnische Staat, jakiegoś państwa buferowego w rodzaju Polski po 5 listopada 1916 roku pod kontrolą Niemiec na terytoriach, które miały być przyznane w traktacie Ribbentrop-Mołotow w stronie sowieckiej. 11 września zostaje przygotowany ten projekt depeszy, która ma być rodzajem dźwigni, zaszantażować Stalina. 11 września depesza zostaje przygotowana, zostaje nawet zaszyfrowana do nadania, ale z Berlina nie wychodzi. No, okazuje się 14 września słynny, niepodpisany wstępniak Żdanowa na temat przedstawiający sowiecką argumentację o rozkładzie państwa polskiego, o napięciach narodowościowych, które spowodowały, że to państwo było w zasadzie tworem sztucznym się pojawia. Więc ta argumentacja zostaje wykorzystana. A 17 września w tej nocie, której ambasador Wacław Grzybowski nie przyjął, a próbowano mu ją wręczyć, mamy tezę, że państwo polskie upadło. W związku z tym wszelkie traktaty i zobowiązania międzynarodowe, które Związek Sowiecki był z Polską związany, przestają obowiązywać. Dzisiaj pojawiają się głosy, że błędem Polski było niewypowiedzenie wojny Sowietom. Po pierwsze, Polska też nie wypowiadała wojny III Rzeszy, a stan wojny między Polską a III Rzeszą jest dla wszystkich dość oczywisty. Nie ma potrzeby wypowiadania wojny, aby ten stan ogłosić. 17 września 1939 roku, przed przekroczeniem granicy polsko-rumuńskiej, prezydent Mościcki formułuje taką polityczną ocenę. Mówi o napaści, której ofiarą jest Polska. Trwa wojna. Jak do tych politycznych komunikatów ma się dyrektywa Rydza Śmigłego z Sowietami nie walczyć? To nie chodzi o to, że słuchajcie, witajcie Sowietów z kwiatami, nie ma żadnego stanu wojny, to są jacyś nasi wyzwoliciele, dobroczyńcy, etc. Nie, nie, nie. My musimy zachować jak najwięcej substancji siły ludzkiej i siły materialnej Armii Polskiej, aby znaczyć jak najwięcej w relacjach z sojusznikami. Wycofujcie się w kierunku granicy z Rumunią.
To nie jest dyrektywa polityczna i to nie jest określenie relacji, które zaistniały po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Czy Polska mogła jakimś sposobem uniknąć wojny? Polska starała się uniknąć wojny poprzez współdziałanie z Francją i Wielką Brytanią w wysyłaniu sygnałów politycznych do Berlina, że próba jakiejś lokalnej wojny z Polską, próba jednostronnej korekty granic z Polską zakończy się wojną powszechną. To był sygnał polityczny i Polska starała się wzmocnić ten sygnał polityczny, podkreślić własną determinację do obrony własnych granic, ale także do obrony pewnego porządku ładu europejskiego, dla którego zagrożeniem był również Związek Sowiecki. Polska dyplomacja, Wacław Grzybowski wiosną 1938 roku idealnie opisuje intencje Sowietów w nadchodzącym starciu polityczno-wojskowym wokół Czechosłowacji. Związek Sowiecki będzie chciał przystąpić do wojny w momencie, kiedy mocarstwa zachodnie się osłabią. Więc ta intencja sowiecka była jasna i zrozumiała i wszystkie państwa sąsiadujące ze Związkiem Sowieckim, państwa bałtyckie, Finlandia, Rumunia i Polska, wykluczały możliwość wpuszczenia sił Armii Czerwonej na swoje terytorium, jakoby dla obrony przeciw Niemcami. Założenia polskiej polityki zagranicznej, że trzeba współpracować z mocarstwami zachodnimi, bo one już jedną wojnę wygrały, po to, aby powstrzymać Hitlera, a potem, jak się nie udało, to jednak walczyć z nimi konsekwentnie, ponieważ tylko dzięki temu polska państwowość, polska niepodległość może zostać uratowana, były absolutnie logicznym założeniem. To, że Związek Sowiecki, czyli państwo, które dążyło do likwidacji polskiej niepodległości, okazało się w trakcie tej wojny sojusznikiem aliantów i kalkulacja zysków i strat doprowadziła do niekorzystnego dla Polski z punktu widzenia suwerenności, ale nie państwowego bytu wyniku wojny, tego po pierwsze nie można było założyć w 1939 roku, nie można było przewidzieć. To była niewiadoma, której jako podstawę formułowania polskiej polityki zagranicznej przyjąć nie można było zarówno ze względów politycznych, wewnętrznych, jak i jakby założeń współpracy z sojusznikami. Czy widzi Pan jakiś błąd w polityce rządu polskiego w 1939 roku? Kaskadą błędów różnego rodzaju to rok 1938, w którym rzeczywiście nie tylko można, ale należało się zachowywać inaczej. Można było Polskę lepiej przygotować do wojny z Niemcami. Myślę, że zbyt długo łudzono się, że do tej wojny za pomocą środków politycznych jednak nie dojdzie. Można było z całą pewnością przyspieszyć modernizację zbrojenia polskiej armii, także we współpracy z sojusznikami. Nie jest prawdą, że oni nie byli skorzy do nawiązania takiej współpracy. Wreszcie można było przestawić gospodarkę polską w tryby wojenny wiosną 1939 jako element odstraszania. Więc wiele rzeczy można było zrobić lepiej, skuteczniej, sprawniej, szybciej. Natomiast co do ogólnego narysowania polskich opcji, to w 1939 roku możliwość prowadzenia podmiotowej polityki, samodzielnego oddziaływania z jednej strony Hitlera i mocarstwa zachodnie była już bardzo ograniczona. Wprawdzie nie udało się zapobiec wybuchowi wojny, ale ona wybuchła w stosunkowo najlepszych dla Polski uwarunkowaniach. Nie była to wojna wyizolowana. Nie była to wojna, w której walczyliśmy sami, pozbawieni jakichkolwiek sojuszników. Mogliśmy ją kontynuować. I ostatecznie rzecz biorąc, ci sojusznicy dążyli do odtworzenia państwa polskiego po zakończeniu tej wojny. Tego się nie udało Bałtom, nie udało się Litwinom, Estończykom, Łotyszom i oni utracili swoje państwa na 50 lat. To niewątpliwie było dla nich zdecydowanie gorszy wynik, mimo że ustąpili zarówno przed żądaniami sowieckimi, jak i niemieckimi.
myśmy utracili niepodległość, ale zachowaliśmy państwowość, mieliśmy możliwość rozwijania nawet w ramach tego systemu dominacji sowieckiej, własnej edukacji, własnej kultury, jakiejś świadomości narodowej, odrębności. Nie staliśmy się 17 republiką. Czy to jest wynik optymalny II wojny światowej? Nie. Ale czy można sobie wyobrazić gorsze rezultaty? Owszem.